OpenAI znowu nas zaskoczyło. Po wydaniu modelu O1 zaledwie 2 tygodnie temu, tym razem otrzymaliśmy zmiany w interfejsie użytkowania. Nowe funkcje Canvas w ChatGPT ułatwią pracę przy pisaniu artykułów, kodu czy uczeniu się. Sprawdźmy je. Canvas to rewolucyjny krok w kierunku lepszej współpracy z AI. Dzięki niemu ChatGPT staje się nie tylko narzędziem do generowania tekstu czy kodu, ale prawdziwym partnerem w tworzeniu i udoskonalaniu naszych projektów. Jak działa Canvas? Po wybraniu modelu GPT-4o with Canvas w selektorze modeli oraz po wpisaniu promptu okno jest dzielone na dwie strefy. Stronę lewą, w której mamy klasyczne okno czatu oraz prawą, tzw. Canvas, gdzie dzieje się cała magia. Teraz możemy pracować z tekstem bez konieczności przepisywania otrzymanej odpowiedzi. Dynamicznie zmienimy, poprawimy i będziemy współpracować z wygenerowanym tekstem lub kodem. Teraz pokażę Wam, jak to działa. W nowym Canvasie możemy zaznaczyć tekst, który chcemy zmienić. Wystarczy zaznaczyć tekst i przycisnąć przycisk Ask ChatGPT. Tutaj możemy poprosić czat o zmianę tekstu. Na przykład przepisz ten tekst bardziej profesjonalnie i klikamy Enter. ChatGPT zmienił tylko i wyłącznie zaznaczony przez nas tekst, bez dotykania pozostałej części tekstu. Możemy także poprosić czat o wytłumaczenie nam danego pojęcia. Na przykład spytajmy, co to jest właściwie to całe SEO. Jak widzimy, możemy użyć czatu nie tylko do edycji tekstu, który widzimy na ekranie, ale także do wytłumaczenia jego treści, która pojawia się tylko po lewej stronie. Jest to bardzo świetna funkcja pod kątem nauki. Kolejne funkcje to możliwość pogrubienia tekstu, pochylenia tekstu lub dodania nagłówków. Uznajmy, że jest to nagłówek naszego artykułu. Pozostałe funkcje widnieją w prawym dolnym rogu aplikacji. Mamy tu kilka nowych funkcji, które teraz omówię. Pierwszy z nich, ChatGPT, zaoferuje sugestie i uwagi bezpośrednio w tekście. Uwagi możemy od razu zaaplikować, a ChatGPT dokona odpowiednich poprawek. Genialne. Następna funkcja to dostosowanie długości naszego tekstu. Wypróbujmy ją. Moim zdaniem ten tekst jest trochę za długi. Spróbujmy go zmniejszyć. Zobaczmy, co się stanie. Jak widzimy, cały tekst uległ pomniejszeniu. Możemy więc zmniejszać lub powiększać nasz tekst zgodnie z preferencjami. Następną funkcją jest poziom czytania, w którym możemy dostosować tekst do poziomu od przedszkola po studia magisterskie. W naszym przykładzie chciałbym, żeby nasz artykuł wyglądał bardziej profesjonalnie, więc podnieśmy nasz suwak do góry. Widzimy tutaj bardzo fajną animację, która pokazuje, w którym momencie naszego tekstu ChatGPT prowadzi właśnie edycję. Jak widzimy, wygenerowany tekst został dostosowany do wybranego poziomu. Wszystkie zmiany, które wykonuje czat na żywo, są komentowane z lewej strony czatu, czyli w takim klasycznym okienku. Ok, idąc dalej. Kolejną funkcją jest Add Final Polish, czyli dodanie ostatnich szlifów. Kliknijmy ją. Ta funkcja, cytując czata, pozwala na dodanie końcowych szlifów do tekstu, w tym poprawienie gramatyki, stylu oraz dodanie większych tytułów i sekcji, aby tekst był bardziej czytelny. Świetne! Ostatnią funkcją, z której śmiał się nawet ostatnio Sam Altman, czyli CEO OpenAI, jest dodanie emoji. Sprawdźmy, jak ten przycisk wpłynie na nasz tekst. Jak widzimy, ChatGPT dodał dość znaczącą ilość emoji do naszego tekstu. Moim zdaniem nie wygląda to profesjonalnie. Możemy oczywiście użyć komendy czatu, by ChatGPT trochę zmniejszył ilość emoji. Zmniejsz ilość emoji do 5 na cały tekst.
Ok, teraz wygląda to znacznie lepiej. ChatGPT zgodnie z naszą prośbą zmniejszył ilość emoji do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sztuk, więc prawie tyle, o ile go prosiliśmy. Musicie przyznać, że tekst wygląda teraz bardzo profesjonalnie i jest gotowy do publikacji. A teraz sprawdźmy nowe funkcje ChatGPT, czyli pomoc w kodowaniu. W tym celu utwórzmy nowy czat, w którym wpiszemy proste polecenie. Stwórz prostą stronę internetową. ChatGPT od razu stworzył kod naszej nowej strony internetowej. Możemy poprosić go o utworzenie plików. Gotowo utworzone pliki należy ściągnąć na komputer, włożyć je do folderu i możemy sprawdzić, jak wygląda nasza strona internetowa. I tak wygląda nasza strona internetowa utworzona w kilka sekund. Posiada ona nawet przycisk w JavaScriptie. Wracając do ChatGPT. Możemy poprosić ChatGPT o rozbudowanie naszej strony. Finalną jej wersję zobaczycie na końcu. A teraz przejdźmy do nowych funkcji. Są one widoczne w prawym dolnym rogu ekranu. Pierwsza z nich, Code Review, oferuje przegląd i sugestie dotyczące naszego kodu. ChatGPT przejdzie przez nasz kod i zasugeruje poprawki, które możemy zaaplikować do kodu klikając przycisk. Kolejną z funkcji jest tzw. Port to Language, czyli konwersja naszego kodu w inny język programowania. W naszym przypadku zostaniemy przy kodzie JavaScript. Kolejną z funkcji jest Fix Bugs, czyli naprawa błędów. ChatGPT wykryje i poprawi problematyczne fragmenty kodu. W naszym przypadku ChatGPT przeanalizował kod i naprawił problem z selektorem JavaScript. Kolejną funkcją jest Add Logs, czyli dodanie logów. ChatGPT wstawia instrukcje debugujące, aby pomóc w zrozumieniu działania kodu. I ostatnią z nowych funkcji jest Add Comments, czyli ChatGPT doda komentarze ułatwiające zrozumienie struktury kodu. W kilku iteracjach poprosiłem ChatGPT o poprawienie strony oraz o dodanie zdjęcia. Tutaj mamy finalne pliki, które podesłał ChatGPT. Wystarczy dodać je do folderu, by zobaczyć swoją stronę. Tym sposobem w kilka minut utworzyliśmy stronę internetową. Zaczęliśmy od takiej prostej strony, przez taką, aż do finalnej wersji. Może nie robi ona wielkiego efektu, ale jest w pełni funkcjonalna i już teraz stanowi podstawę do stworzenia np. strony firmowej lub podstawę do nauki programowania. Dajcie znać w komentarzach, czy skorzystaliście już z nowej funkcji 4o Canvas i jakie są Wasze wrażenia. Oglądaliście odcinek z serii AI na kanale Techia, w której dzielę się ciekawostkami i nowościami związanymi ze sztuczną inteligencją. Cześć, subskrybuj!